Siema, Spatong. Akurat tu przyjechałem do studia tatuaży, bo Paweł sobie robi dziarę. A idziemy coś zjeść zaraz, bo ma przerwę. Co tu się wieczorami dzieje? Nie wiem, czy pamiętacie z jednego mojego vlogu. Właśnie byliśmy kiedyś w tym hotelu. Jeju. Powiem wam tak, no jak lubicie imprezy, to spoko, bo do 3 gra muzyka. Jak nie, to wam współczuję. I nie bierzcie tego hotelu. Jak co miesiąc nagrywam dla was parę pytań i odpowiedzi. W różnych miejscach oczywiście nagram, żeby coś się działo, coś pokazać. No i było naprawdę parę wartych odpowiedzi, także zaczynamy. Pytania oczywiście były na Instagramie, jeśli was tam jeszcze nie ma, zapraszam serdecznie. Wszystko na bieżąco macie. Lecimy. Twoja praca wygląda z pozoru na wieczne wakacje, ale szczerze, nie męczy cię to czasami, loty, czekanie i tak dalej. Moja praca to nie są żadne wakacje. Jak jadę na wakacje, to jadę na wakacje, a jak jadę podróżować, to jadę do pracy. I to nie jest prawda. I tak samo jak ktoś mi powie, że w Tajlandii jestem na wakacjach. Nie, ja tutaj mieszkam. Dla mnie to nie są wakacje. Dla mnie wyjazd na wakacje to jest jadę gdzieś do hotelu, odpoczywam, relaksuję się i tak dalej. Tutaj tego nie robię. Tutaj normalnie mieszkam, trenuję. Także to nie są wakacje i moje podróże to też nie są wakacje. Wiem, że wiele osób jeszcze w Polsce nie akceptuje takiego czegoś jak zawód youtuber, ale to jest moja praca. Czy komuś się to podoba, czy nie, ja poświęcam się temu całkowicie. Od 3,5 roku podróżuję, kręcę dla was vlogi i poświęcam się temu w 100%. Także tak, jest to praca, a czy mnie to czasem męczy? Oczywiście, że tak. Wtedy potrzebuję lekkiej przerwy. Jak ruszam w podróż, mój limit to jest 3 miesiące jest ok, 4 to już ten jeden miesiąc naprawdę mnie męczy, ale jest ok. Ale później potrzebuję przerwy i właśnie dlatego później muszę sobie wrócić do Tajlandii i trochę tutaj pomieszkać i później mogę jechać znowu. Kolejna podróż będzie w październiku, zaraz po mojej walce ruszam z Alą. Będzie to Ameryka, znaczy najpierw polecimy do Turcji i stamtąd lecimy do Ameryki Południowej. Co się uda zrobić? Zobaczymy. Lecimy najpierw do Argentyny, no i później będziemy lecieć prawdopodobnie jeszcze Chile, Peru, Boliwia. Zobaczymy, jak to wszystko się uda. Takie są plany. Następne pytanie, czy nie jestem za stary na walki? Nie, nie jestem. Myślę, że nie. Oczywiście teraz łapię dużo więcej kontuzji, bo to jest normalne, ale uważam, że jeszcze parę lat przede mną na pewno trenowania i walk. Dobra, wbijam do studia. Ink. Na Patong. Polecam wam, mają naprawdę bardzo dobrych artystów. No, dlatego też Paweł tu robi dziarę. A ja mam zamiar tutaj robić kiedy? W grudniu. Jak wrócę w grudniu. Jak jesteście na Patong, no to polecam. Znajduje się to zaraz naprzeciwko, tu jest Rock Cafe. Tu macie tą uliczkę i tu to właśnie jest. Tak. A dopiero kontury to nie ma co pokazywać. Ten chłopak jest naprawdę dobrym artystą. Teraz pytania o Tajlandię. Pierwsze, czy styczeń, luty to warto lecieć do Tajlandii, jaka jest pogoda? Styczeń, luty to jest najlepsza pogoda w Tajlandii, a dokładnie to grudzień, styczeń, luty i marzec. To jest najlepszy sezon po prostu, żeby tutaj przyjechać, także polecam bardzo, bardzo, bardzo. Kwiecień i maj są bardzo gorącymi miesiącami już, chociaż na Phuket można to odczuć, no ale nie tak na przykład jak w Bangkoku albo w Chiang Mai, no bo tam już jest nie do wytrzymania po prostu. Ale tak jak mówię, no już listopad jest spoko, żeby przyjechać. Teraz, wiecie, teraz jest sezon deszczowy. Dzisiaj akurat pogoda jest zła. No, cały dzień wygląda tak wygląda. Rano bardzo, bardzo padało. Był taki nawet huragan, można powiedzieć. Ciężko było na treningu, ale dojechałem. To jest najważniejsze. Ale wiecie, jak tutaj jest. Cały tydzień teraz była piękna pogoda. Jeden dzień taka. Normalnie w ciągu dnia popadało pół godziny. Jest pięknie. Sezon deszczowy to tutaj nie jest do końca takie coś, jak ktoś sobie wyobraża, że leje cały czas. No bo tak to nie wygląda. No. Najgorszymi miesiącami na pewno, żeby przyjechać, to jest wrzesień i październik, a październik to w ogóle podkreślam, że to jest najgorszy całkowicie, bo we wrześniu też jest naprawdę całkiem dobrze. I kolejne pytanko, chciałbym spędzić w Tajlandii parę miesięcy, jakie miejsce polecasz na bazę? No to ja zawsze będę polecał Phuket. Phuket jest po prostu świetnym miejscem, gdzie można mieć wszystko po prostu, wiecie, chcecie góry, macie góry, znaczy góry, no żeście nie pomyśleli, że jakieś wysokie, ale można, są, wiecie, są ładne plaże, jest miasto, są dzielnice, na których jest większy spokój, które są bardziej turystyczne, stąd bardzo dobra komunikacja wszędzie, żeby dojechać po prostu lub dopłynąć na inne wyspy, także no polecam Phuket, no i zawsze będę polecał w sumie, no bo tak to wygląda.
Co jest dla Ciebie ważniejsze? Podróże czy walki? To jest bardzo dobre pytanie i powiem Wam, że na takie pytanie już dość dawno nie odpowiadałem. Kiedyś takie pytania się pojawiały. Co jest dla mnie ważniejsze? No, ciężko mi jest określić, co jest ważniejsze. Podróże to jest moja praca, z której głównie zarabiam pieniądze, się utrzymuję. Czemu się najbardziej poświęcam tak naprawdę. Walki są dla mnie teraz praktycznie dodatkiem. Jeśli mam okazję zawalczyć, przeżywam podróżowanie, trenuję mocno. Wiecie, trenuję ogólnie cały czas, ale przygotowania do walki to jest inny trening. Dużo mocniejszy. Smacznej kałusi. No i myślę, że podróżowanie stało się teraz dla mnie no, ważniejszą rzeczą. Ważniejszą, ponieważ no, przynosi mi to po prostu dochody, dzięki którym mogę się utrzymać, dzięki którym mogę podróżować dalej i żyć tutaj. Z walk niestety nigdy nie zarabiałem. Robiłem to zawsze tylko dla siebie, dla fanów, bo lubiłem to robić. Teraz jak podpisałem z Fame'em i teraz będę miał w Prime walkę oczywiście, no to pieniądze już jakieś z tego są. No ale to nie są takie, żeby po prostu się z tego utrzymywać, no. Bo te pieniądze wystarczają na pewien okres, no i się kończą, no. Musiałbym walczyć 3 razy w roku, jakbym walczył, no to myślę, że mógłbym się utrzymać z walk. Bo wiecie, niektórzy tam zarabiają naprawdę bardzo dobre pieniądze. Ja jeszcze do nich nie należę. Jest okej, nie narzekam, ale nie jestem na pewno... No ja myślę, że tam jestem w dolnej półce. Zdecydowanie. Na pewno nawet nie jestem w środkowej, a o górnej to jeszcze daleko, daleko. No, tak to wygląda. Czy Ala będzie na mojej walce? Oczywiście, że będzie na mojej walce. Ala i moi rodzice będą też. No, zawsze ze mną jeżdżą, także teraz będą też na pewno. Ala będzie pierwszy raz. I ona w ogóle chyba nigdy nie była na żadnych walkach, także dla niej to będzie zupełnie coś nowego. Fajnie. Bardzo fajnie. Z kim walczysz? No to na to pytanie będzie odpowiedź już pewnie w tym tygodniu. Nie wiem, w który dokładnie dzień, ale na pewno będzie to w tym tygodniu. Mogę tylko powiedzieć, że jest to zawodnik KSW. To jest Patong Beach teraz. Tutaj jestem na plaży Patong. Patrzę, jak są chmury, jak to wygląda. Totalnie nieciekawe. A jak jest słońce, zupełnie inaczej. Jakie są moje relacje z Fame? Nie miałeś tam jeszcze jednej walki w kontrakcie. I kolejne pytanie jeszcze też związane, czy będzie walka w Fame? Jeszcze inne, czemu nie Hailey? Ale dobra, to wszystko po kolei. To tak 3 razy połączyłem. Tak, z Fame mam cały czas ważny kontrakt. Tak jak już mówiłem w jednym filmiku, po prostu nie mieli nikogo dla mnie teraz. Mieli na inny termin, mi ten termin nie spasował, ponieważ będę w Ameryce Południowej. Także trochę winy mojej i tak dalej. No i walka będzie pewnie w przyszłym roku, jakoś się jeszcze odbędzie. Mam jeszcze tam jedną walkę w kontrakcie, także chciałbym ten kontrakt zamknąć i co będzie później, to się okaże. No. Tak naprawdę zobaczymy, skąd dostanę jakąś fajną ofertę. Nie ukrywam, że rozmowy właśnie są prowadzone z High League. Z Fame'em wcześniej jak rozmawiałem, to mówili, że chcą mi ten kontrakt też przedłużyć. Nie wiem jak jest teraz i nie wiem czy w ogóle, wiecie, czy ja też bym chciał, ponieważ no jeśli nie ma tak po prostu, wiecie, walk i tak dalej, to bez sensu. Ja bym chciał mieć taki kontrakt, w którym będzie zapisane, że będę miał 2 walki w roku na pewno, bo tyle by mnie interesowało, że tyle czasu poświęcić na treningi i walki, a resztę poświęcić na podróżowanie. To by było dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Zobaczymy. Z Haligiem też były rozmowy, z Prime'em są rozmowy. Zobaczymy jak to będzie. No. Ja powiem Wam tak, nie zamykam się na żadną federację, na to, że po prostu typowo chcę tylko walczyć w jednej i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, kto dobry kontrakt, kto będzie po prostu mógł tam jakieś te moje warunki też spełnić i ja oczywiście też czyjejś federacji, czy będę mógł spełnić warunki, czy będą tam zawodnicy, którzy będą chcieli się bić lub czy zakontraktują nowych zawodników do tego. Ciężko mi jest teraz powiedzieć, liczę, że z kimś się fajnie dogadam i po zamknięciu tego kontraktu jednego, czy z otwarciu drugim będzie już naprawdę dobrze. No i tak jak mówię, no chciałbym na pewno w przyszłym roku stoczyć 2 walki. Bardzo dużo pytań tutaj mam. Czy to będzie Norman Parker i czy szlifuję już angielski na pogadanki z moim przeciwnikiem i tak dalej. No to tyle Wam mogę powiedzieć, że na 100% nie będzie to Norman Park. Na 1 000 000%. Jest to inny zawodnik.
Oh, thank you so much. Thank you, I have coffee. Thank you. Pan mi chciał szejka sprzedać owocowego. A ja muszę kawkę, bo za chwilę wracam do domu, przebieram się i bieganko. Jakieś 45 minut dzisiaj po plaży. No, czyli na 100% to nie będzie Norman Park. Nie ukrywam, że wydaje mi się, że kiedyś dojdzie do takiego starcia, ponieważ jakaś federacja na pewno mi będzie chciała z nim, po prostu będą chcieli, żebym zawalczył z nim, no ale to nie teraz. Tak jak wam mówiłem, bardzo mocne nazwisko, formuła walki też będzie inna niż sobie wyobrażacie, bo dużo osób tam obstawia już pewną formułę, niestety będzie to inna, ale to wszystkiego się dowiecie, tak jak mówiłem, w tym tygodniu. Pytanie, które się powtórzyło też chyba z 3 razy, ale tu nie jestem taki czerwony, słońce źle pada. Albo jestem? Nie, chyba nie. To z tym hotelem, o którym tak mówiłem, że otworzę i dalej go nie ma, no. To ja już wtedy tłumaczyłem. Nie dostaliśmy po prostu licencji. Mieliśmy już naprawdę znalezione jakieś tam miejsca i tak dalej, oglądaliśmy i tak dalej, ale po prostu licencji nie chcieli nam dać. Powiedzieli, że przez te czasy, które były teraz, nie dają na nowe hotele licencji ani hostele i po prostu musieliśmy zrezygnować z tego pomysłu, ale to jest plan, który ja na pewno kiedyś zrealizuję. Ja po prostu chcę mieć swój hotel też z pokojami hostelowymi, żeby każdy mógł tutaj przyjechać, bo ja wiem, czego ludzie potrzebują. Ja naprawdę byłem w setkach hosteli i hoteli, znaczy razem, na całym świecie. Ja po prostu znam potrzeby ludzi, sam wiem, czego potrzebowałem, czego mi brakowało w niektórych miejscach, co mi się nie podobało, co mi się podobało i naprawdę będę chciał to zrobić. Pojawiły się jakieś tam kolejne bramki, że po prostu może teraz już by się udało dostać tą licencję i tak dalej. Nie chcę nic gadać, bo nie wiadomo, czy coś z tego wyjdzie. Zobaczymy, czas pokaże. No, na razie go nie ma, ale kiedyś będzie na pewno, bo ja chcę go mieć. Chcę po prostu, bo ja wiem, że to jest interes fajny, jest to interes na pewno na lata. Fajnie, jakby, wiecie, dużo Polaków do niego przyjeżdżało. To było coś świetnego. No, byłoby wesoło. Na pewno było wesoło. No i tak jak mówiłem, ja z tą wyspą naprawdę wiążę swoją przyszłość, bo ja chcę tutaj żyć, chcę tutaj mieszkać, ja kocham Tajlandię, także ja tu po prostu i tak będę musiał otworzyć jakiś biznes, a turystyka lub rzeczy związane z turystyką, wiecie, jak hotel, jakieś wycieczki, coś takiego, to jest po prostu najlepsza rzecz, jaką można tutaj robić, ponieważ po to tu ludzie właśnie przyjeżdżają i ja to będę robił. Wiecie, no nie będę miał YouTube'a całe życie, no przecież wiadomo, że nie. Wydaje mi się, że to jest interes jeszcze po prostu i praca moja na parę lat, ale już w międzyczasie i tak muszę znaleźć coś, czym się będę zajmował później. No. Jeśli ktoś myśli, że ja całkowicie żyję chwilą, bo tak to wygląda, nie, myślę też trochę o przyszłości, nic się nie martwcie. Kolejne pytanko, to kiedy podróż w najzimniejsze rejony? Wiecie co, no kiedyś myślałem, że chciałbym właśnie pojechać kolejną transsyberyjską. No i chciałbym na pewno, wiecie, Syberię zaliczyć, tam Irkutsk, kurczę, nie wiem jak to się wymawia, to takie najzimniejsze miasto na świecie i tak dalej, no ale wiadomo, że teraz po prostu możemy zapomnieć, że ktokolwiek dostanie wizę na tamte tereny. A ktoś nawet się mnie ostatnio zapytał, kiedy w końcu zwiedzę Rosję. No myślę, że teraz już przez na pewno wiele lat jej nie zwiedzę, bo raczej nie ma takiej możliwości i nie będzie. Ale wiecie, no są jeszcze inne takie, które na pewno bym chciał zobaczyć. Może się to uda. Chciałbym na pewno Alaskę też w zimie zobaczyć. Chciałbym zobaczyć Islandię też w zimie. No i zobaczymy, no. Kwestia czasu. I tak wszędzie tam będę. Także też to zobaczycie. Kolejne pytanie. Jak idzie sprzedaż waszego e-booka i czy będą jeszcze kolejne? Sprzedaż idzie dobrze. Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni. Wiadomo, to nie jest coś ogólnego, co może praktycznie każdy kupić. Wiadomo, osoby, które chcą nas wspierać, no to kupiły. Mimo tego, że nawet się nie wybierają do Tajlandii. Ale to jest ogólnie dla ludzi, którzy się bardzo interesują Tajlandią, że chcą tu jechać, byli i chcą przejechać znowu, jakieś pomysły, jakieś zaoszczędzić pieniądze i czas. A czy będą kolejne e-booki? Tak, na pewno mamy to w planach. Nie chciałem zdradzać teraz
skąd one będą, ale będą na pewno. Jak na razie mamy, tak myśleliśmy po prostu o tym, o jeszcze dwóch, chyba tak, dwóch, tak, no, ale to zobaczycie. Jeśli się uda, to w przyszłym roku będzie jakieś, czy w tym roku, nie wiem, nie, w tym roku już chyba, no nie wiem, w sumie nie wiem, ale będą jeszcze kolejne. A co do tego o Tajlandii, świetnie. I powiem Wam tak, że parę osób mówiło na przykład, że dlaczego za tyle, że książka drukowana mi kosztuje i tak dalej. Pamiętajcie, to jest książka elektroniczna, która nie jest zwykłą książką. To jest po prostu coś, gdzie jak klikniecie w link, on Was przekieruje na mapkę, gdzie jest to miejsce. Klikniecie w inny link, przekieruje Was na film, gdzie to jest. Dodatkowo wiecie, to wszystko ze sobą współgra. To nie jest tak, że my tam o czymś opisujemy i później Wy musicie to wszystko, wiecie, w Google'ach szukać co, gdzie i jak, tylko Wy po prostu macie to wszystko ze sobą połączone. Dlatego to jest... I to też nie jest przewodnik, żebyście nie mylili. To nie jest przewodnik do Tajlandii. To jest opisanie miejsc, które my Wam polecamy, gdzie byliśmy, gdzie nam się podobało, gdzie nam się nie podobało, jak zaoszczędzić pieniądze przed przyjazdem i tak dalej, i tak dalej. Bo dużo osób myli to. Także mam nadzieję, że to wyjaśniłem. Kolejne pytanie właśnie o skutery. Przejeżdżał, akurat dobrze się zdarzyło, no i w sumie pewno tu stoi też. Gdzie najlepiej wynająć skuter? Jaka jest dobra cena na Phuket? I czy trzeba mieć prawo jazdy? No to najważniejsze. Na początku, no gdzie, wiecie, jak wynajmujecie w turystycznych miejscach, dzień kosztuje około 200-250 tajskich batów. Jeśli bierzecie na dłużej, oczywiście to jest tanie. Jeśli bierzecie na miesiąc, no to już w ogóle. No ja na przykład za swój skuter, który jest tam, ten biały, on normalnie kosztuje około 5000 batów, ja mam po znajomości, mam za 3, ale normalny taki skuterek za 3000 tajskich batów na miesiąc można wynająć. Prawo jazdy to jest bardzo ważna rzecz, ponieważ teraz policja naprawdę się aż uparła na to, cały czas robią blokady policyjne i cały czas sprawdzają prawo jazdy. Jeśli macie prawo jazdy na samochód tylko, i tak dostaniecie mandat. Jeśli macie prawo jazdy nawet na motocykl, ale nie macie wymienione na takie papierowe, na międzynarodowe, też dostaniecie mandat. Trzeba mieć tutaj prawo jazdy międzynarodowe. Czyli idziecie po prostu do urzędu, prosicie, że chcecie druczek, trzeba tam zanieść zdjęcie, oczywiście ono chyba jest darmowe, nie wiem czy, tak wydaje mi się, że jest darmowe, ale trzeba dać zdjęcie i oni Wam dają po prostu i wbijają, że macie prawo jazdy międzynarodowe. Bardzo się o to ostatnio czepiają, ponieważ chcą, wiadomo, jak najwięcej pieniędzy wyciągnąć. Także żebyście wiedzieli. A druga sprawa, jeśli ktoś przyjedzie i nie ma w ogóle prawa jazdy, a chce jeździć na skuterze, to nie macie się czym przejmować tak naprawdę, bo i tak bez problemu go wynajmiecie, nikt Wam tego nie sprawdza, tylko po prostu jak złapią Was na blokadzie, dostaniecie mandat. Różnie to jest, czasem jest 500 tajskich batów, czasem jest 1000 tajskich batów, wypisują, płacicie na miejscu, jedziecie dalej. I tak to wygląda. Kolejne pytanko, dlaczego Ameryka Południowa, a nie na przykład Afryka, skoro tam byłem tylko w paru krajach. W Afryce byłem tak naprawdę tylko w 3 czy 2. Kurczę, nie pamiętam teraz. No ale miesiąc temu, no byłem bardzo mało. Na Afrykę tak naprawdę trzeba się dobrze przygotować. Tam jak już pojadę, no to pewnie pojadę sam. Ze względu na to, że po prostu tam trzeba mieć dużo cierpliwości. Wiem po prostu po tym, jak mi koledzy opowiadali, jak się podróżuje tam po Afryce. Także wolałbym tam po prostu być sam, a nie z Alą. Ameryka Południowa dlatego, że mam tam jeszcze parę miejsc, które chcę bardzo zobaczyć. Na pewno, wiecie, i w Argentynie, i w Peru. Po prostu chcę tam lecieć teraz. I bardzo mi tam odpowiada, bo właśnie w październiku, jak będziemy lecieli, tam się zaczyna fajna pogoda. No i tyle, no. Taka jest odpowiedź na to pytanie, no. Właśnie dlatego. Dlatego, że chcę tam lecieć i nie chcę lecieć na razie do Afryki. Ale jakieś kraje afrykańskie na pewno będę odwiedzał w przyszłym roku. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Czemu zmieniłem klub? Czemu zmieniłem? Tak naprawdę nie zmieniłem. Znaczy zmieniłem, no dobra, no oczywiście. Wcześniej trenowaliśmy cały czas Tiger Muay Thai.
Teraz się to zmieniło, teraz trenuję w Bangtao ze względu na to, że to jest klub moich kolegów, którzy byli trenerami w Tiger Muay Thai. Tam się dużo porobiło po prostu, ale do Tigera i tak jeździmy na sparingi bokserskie w środę i w piątki, ponieważ lekcje boksu tam są naprawdę super. W Bangtao akurat boksu nie ma, tam macie typowo, wiecie, jest praktycznie wszystko, ale nie ma jeszcze boksu, jeszcze, bo już budują kolejną salkę i za niedługo ten boks tam będzie. No i w ogóle, szczerze mówiąc, cieszę się, że tam zmieniłem ten klub. Tam będzie organizowany oczywiście nasz kolejny obóz, czyli Nag Muay Camp 2, który startuje już za parę dni. Ludzie przylatują, tam parę osób w sobotę, reszta w niedzielę i od przyszłego tygodnia, kolejne 2 tygodnie będzie obóz. Także bardzo fajnie. I już dla osób, które jeszcze pytały, bo tam też było pytanie, kiedy kolejne obozy. Kolejny obóz będzie w styczniu i później będzie jeszcze w lutym. Miał być jeszcze w grudniu, na święta, znaczy nie na święta, tylko po świętach, żeby był na Sylwestra, ale ze względu na to, że po prostu ceny biletów są tak kosmiczne, no to nie możemy się zdecydować, żeby to robić ze względu, no nie wiadomo ile osób by przyjechało, chociaż jeszcze zobaczymy. Zrobimy może jeszcze taką ankietę, bo może ktoś faktycznie tutaj przylatuje w tym terminie, chce wziąć udział w takim obozie. Wiecie, jakby się uzbierało chociaż, nie wiem, 10-15 osób, już jest świetnie. Ale to jeszcze się okaże. Ale takie na 100% to są w styczniu i w lutym. Daty będą podane już niedługo. Będzie też oficjalny plakat, ponieważ ruszą zapisy już, tylko po prostu ten obóz musi wystartować i później startujemy z kolejnym. A co do dat dokładnych tych styczniu i lutym, to jeszcze musimy najpierw sprawdzić, żeby były dobre ceny biletów. Bo od połowy stycznia już naprawdę można przylecieć tutaj w bardzo normalnych pieniądzach, nie w takich jak się teraz płaci, bo teraz jest po prostu kosmos. Ja za bilet zapłaciłem, w sumie jak teraz kupię, to będzie około 5 czy 6 tysięcy, zależy jaki znajdę. Ale normalnie w jedną stronę dałem 3000 i z powrotem liczę, że pewnie będzie tyle samo. Także totalna przesada. Normalna cena, żeby tutaj przylecieć, jakby ktoś się interesował, to jest około 2500 złotych. Od 2 do 3, tak powiedzmy. Ten przekrój w dwie strony, nie w jedną. Kolejne pytanie, czemu nie ma Ali ze mną? Ali nie ma ze mną dlatego, ponieważ musiała zostać w Polsce, ma tam jedno wesele już miała, drugie ma za niedługo w rodzinie i po prostu nie dało się tego połączyć ze sobą. A ja też przyjechałem tutaj typowo trenować. Chcę być naprawdę skupiony na treningach, ponieważ mam bardzo wymagającego przeciwnika. Walka będzie naprawdę bardzo, bardzo fajna na wysokim poziomie, dlatego muszę się bardzo dobrze przygotować. Nie chcę się też rozpraszać. No wiadomo, fajnie by było jakby była. Bardzo bym był zadowolony, ponieważ byłoby fajnie. Ale niestety musieliśmy zrobić tak, że ona musiała zostać tam. Ja przyleciałem tutaj trenować. A później przed walką po prostu wracam. I później lecimy razem w podróż. Także nic się nie martwcie, nic się nie wydarzyło, tylko po prostu tak musieliśmy zrobić, że ona musiała zostać tam. No i dodatkowo też ceny biletów. No ceny biletów są tak duże, że nawet jakby chciała na chwilę tutaj przylecieć, to się nie opłaca. Kompletnie się to nie opłaca. Drugi dzień dzierania ink. Coraz lepiej. Chwila przerwy. Jeszcze daleka droga do końca, ale dobrze wygląda. To już kolejny dzień, nie ten co kręciłem odpowiedzi. Dzisiaj rano bardzo mocny trening kondycyjno-wytrzymałościowy. Kurczę, mogłem w sumie nagrać, bo parę osób mogło być zainteresowanych takim treningiem. Rozgrzewka 10 minut i później było 7 ćwiczeń. Brało się na przykład 2 hantelki, 10 przysiadów, 10 na górę wypchań, 10 martwego ciągu, tak jakby, 10 tak do pleców i później jeszcze 3 inne takie ćwiczenia, w sumie 7 i robiliśmy 10 razy bieg dookoła salki, 9 razy dookoła, 8 i tak aż do jednego. Ale był naprawdę mocny, serio. No super, naprawdę świetny. No, kurczę, powiedziałem o treningu i coś mi się wybiło. O czymś wam miałem jeszcze na koniec powiedzieć i wybiłem się z tego. Kurczę, no nie pamiętam teraz. No dobra, no nic, mniejsza z tym. Jak sobie przypomnę w następnym odcinku, następny odcinek będzie prawdopodobnie dopiero w weekend, także macie parę dni wolnego ode mnie. Jeśli nie widzieliście jakichś poprzednich odcinków, bardzo polecam, szczególnie ostatni ten z niedzieli.
plaży. No, szczególnie teraz niedzieli, bo naprawdę no, są tak piękne widoki tam pokazane, miejsca, w których jeszcze nigdy wcześniej nie byłem, także dla mnie to było też coś nowego. Bardzo serdecznie Wam polecam. No i to by było na tyle. Na Instagrama wrzuciłem właśnie post, w którym zapowiedziałem, że właśnie pieniądze, które będą z pay-per-view z mojej walki, przekazuję na fundację Cancer Fighters, czyli fundację, która pomaga chorym dzieciom na raka. Bardzo polecam odwiedzić na Instagramie, wspierać. To było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się.